Udało mi się wczoraj kupić na rynku świetny deser, czyli ryż zmielony z mlekiem kokosowym, czyli zmiksowany ryż z mlekiem kokosowym do takiej konsystencji półpłynnej, no i smażony w na takiej patelni z wygłębieniami. Świetny deser, naprawdę polecam, jak będziecie. Zapłaciłem za całą tą tackę, tam było chyba, nie wiem, z 8 takich kulek. Zapłaciłem 20 batów. Rewelacja. Chiang Mai to drugie co do wielkości miasto Tajlandii. Tuż po Bangkoku. Bangkok ma 19 milionów mieszkańców. W metropolitarnym kontekście. Chiang Mai zaledwie 1 200 000, czyli to jest naprawdę dość spora różnica, jeżeli chodzi o liczebność miejską. Żeby takie różnice 19 milionów, a następne miasto dopiero miało 1 200 000, to jest spora różnica. Chiang Mai jest ogólnie na liście miast do odwiedzenia, będąc w Tajlandii. Każdy poleca. I ja praktycznie, szczerze Wam powiedziawszy, wczoraj pochodziłem trochę po tym mieście. I chodząc trochę byłem, kurde, skołowany, po co ja tu przyjechałem w ogóle. Bo praktycznie nie za wiele rzeczy zobaczyłem interesujących. Znaczy, zgubiłem swoje plany, że tak powiem. Zgubiłem swoje plany na zasadzie, że nie wiedziałem po co tu w sumie przyjechałem. Jak jechałem na Phuket, to miałem jakieś plany, bo chciałem zobaczyć i Buddę, tego siedzącego na tym wzgórzu. Plażę chciałem zobaczyć, stare miasto Phuket. Tutaj te plany były trochę jakby takie rozwiłe. Ale muszę Wam powiedzieć, że Chiang Mai, mimo to, że to jest drugie największe miasto Tajlandii, to ma się uczucie, jakby się było na jakiejś wiosce. Dosłownie mogę tak powiedzieć, jakby człowiek mieszkał na jakiejś wiosce, bo klimat jest kompaktowy, domki jednorodzinne z dużą ilością zieleni, przynajmniej w tej dzielnicy, w której ja się zatrzymałem. No i taki klimat troszkę bardziej sielankowy niż miejski. Jest to zdecydowanie też duża różnica w porównaniu do Phuketu, bo w Phuket nie ma aż dużo świątyń buddyjskich. Mnichów też raczej nie widać na Phukecie. Tu też są już mnisi i jest dużo świątyń buddyjskich, bo w samym obrębie miasta, czy tam Starego Miasta, czy murów miejskich jest to prawie 117 meczetów, chciałem powiedzieć, 117 świątyń buddyjskich. Czyli jest to pewnie uduchowienie religijne chyba Tajlandii. Z tego tak ja mogę wnioskować. Bardzo prawdopodobne, że w Bangkoku jest tego więcej takich świątyń, ale no Bangkok jest dużo większy. No i jestem trochę skołowany, bo wiem, że wokół jest kilka parków narodowych, które warto odwiedzić. Ja mam zaledwie tylko 3 dni, żeby tutaj być. I pogoda jest dość deszczowa, będzie deszczowa przez najbliższe 2 dni. Także wybieranie się do parków narodowych, no nie wiem, no nie chce mi się zbytnio bazgrać w błocie i chodząc w klapkach, bo nie jestem przygotowany na trekkingi takie dłuższe. Z pewnością bym chciał się wybrać na taki trekking po jakiejś dżungli tajskiej na dłuższy etap, no ale no, teraz na tej podróży sobie tego nie planowałem. Ja do Chiang Mai nie miałem jakichś specyficznych planów. Była to bardziej podróż na północ i zobaczenia trochę odmiennej Tajlandii. W sumie ja byłem tutaj 20 lat temu przejazdem, także nie za wiele widziałem. No i ta różnica jest zdecydowana. W przeciwieństwie do Phuket,
które jest bardzo turystyczne. Tutaj nie ma dużo Rosjan. To jest jedna taka sprawa. No i życie takie jakieś troszkę jest bardziej jakby spowolnione. Nie wiem, pobędę tutaj 2 dni, bez planów w sumie żadnych. Pozwiedzam, zobaczę to, co mogę zobaczyć, a tego, czego nie zdążę zobaczyć, postaram się zobaczyć innym razem. Wczoraj rozmawiałem ze swoją znajomą przez Messengera, wysyłając jej pocztówkę, która była ostatnio w Wietnamie. Pozdrawiam, Sylwia. I tłumaczyła mi, że najbardziej ją doskwiera, że Azja jest dalej takim miejscem seks turystyki tak zwanej. Ja jej na to powiedziałem, że praktycznie w samej Warszawie może być więcej burdeli i agencji towarzyskich niż w Bangkoku. To jest jedna taka rzecz, a ta seks turystyka to i w Polsce kwitnie na wielkie przedsięwzięcie, można powiedzieć, bo wystarczy przejść się rynkiem Starego Miasta, Wrocławia, Poznania, Krakowa, Wrocławia, Warszawy, no to szczególnie dla kawalera samego, to bardzo łatwo znaleźć miejsca tego typu. Także ta opinia Tajlandii jako raju dla pukaczy tak zwanych może być trochę przesadzona, ale to jednak taka opinia, nie? Zresztą każdy odnajduje to, czego szuka w swoim życiu. Same miasto Chiang Mai było założone ponad 1000 lat temu i jest obecnie drugim największym miastem Tajlandii. Aczkolwiek te różnice, przeskoki w różnicach pomiędzy 20 milionami Bangkoku do 2 milionów niepełnych Chiang Mai są znaczne. No i nawet niezrozumiałe, nie po części. Pamiętam moje pierwsze wrażenia, będąc 20 lat temu. To była zdecydowanie estetyka czy metafizyka przestrzeni, tak zwana. Nie za bardzo mi się chce tłumaczyć funkcję estetyki, czy znaczenie definicji estetyki i metafizyki. Chcecie, sprawdźcie to sobie w Wikipedii, o co się rozchodzi. I bardziej filozoficznie, bardziej technicznie, czyli społecznie. No ale Azja miała to do siebie, że to po prostu był inny świat. Jest inny świat do Europy, ale można też i w niektórych europejskich zakątkach znaleźć podobne schematy funkcjonowania estetycznego. Kto nigdy nie był w Azji, wydaje mi się, że Tajlandia jest na pewno dobrym punktem startowym do zwiedzania Azji. Aczkolwiek każdy inny kraj równie dobrze będzie odpowiednim punktem na waszej trasie zwiedzania Azji. Jeśli chodzi natomiast co do współczesnych technik projektanckich, czyli tak bardziej współcześnie, bardziej młodzieżowo mówiąc designerskich, to uwierzcie, że Tajlandia, tak jak jest wiele znaczeń w tym skandynawskim projektowaniu mebli przykładowo, czy Scandinavian Design tak zwane, to Tajlandia naprawdę odbiła swoje piętno w inspiracji do wielu rzeczy, szczególnie w używaniu surowego betonu i drewna jako funkcji estetycznej i przestrzennej. Sporo inspiracji właśnie w architekturze wnętrz współczesnej, czy nawet nie tylko w architekturze wnętrz, ale również w projektowaniu przestrzennym
jest właśnie, ma swoje zaczerpnięcia kulturowe, że tak to można powiedzieć, w Tajlandii. Ja nie jestem architektem, także tej terminologii Wam nie powiem, ale to jest chyba minimalizm estetyczny, tak? Jakoś tak. Czyli minimalizm surowcowy, dostosowanie się do surowców, które się ma i zrobić z tych surowców coś pożytecznego i efektywnego. Te uliczki, po których się właśnie przechadzam, są w samym centrum, można powiedzieć, bo ulokowane przy murach Starego Miasta. No jak sami widzicie, klimat jest taki, jakby się chodziło po jakiejś, nie wiem, ulicach jakiegoś małego miasteczka, małej wioski. Dlatego też wczoraj nie odniosłem wrażenia, nie będąc pewny, że Chiang Mai to jest drugie co do wielkości miasto Tajlandii, bo takiego wrażenia na pewno nie sprawia. They call my neighborhood a jungle, and me an animal, like they do the people of Rwanda. Fools flee in their countries to come here black, but see the same bullshit and head right back. They find out what niggas already know. Kolejny masaż zaliczony. Tym razem był to masaż tajski. Czyli masaż tajski to jest taki typowy masaż azjatycki, który jest masażem uciskowym. Nie jest to masaż relaksujący w porównaniu do masaży z olejem, ale jest to masaż pobudzający, uciskowy. Czyli nie ma żadnych większych przeciwwskazań z tego co wiem w stosowaniu tego masażu często, ale najlepsze efekty są, jeżeli się stosuje co jakiś czas. Masaż w przeciwieństwie do masażu relaksującego, który można stosować codziennie, to masaż uciskowy, pobudzający może być troszkę bolący, no i zarazem ten sam efekt finalny masażu pobudzającego jest lepszy, gdy się stosuje co jakiś czas. Także będziecie w Tajlandii, będziecie korzystać z salonów masażu, obojętnie tych salonów jest mnóstwo, to róbcie sobie na zmianę masaż tajski, czyli masaż uciskowy. Za tym tutaj zapłaciłem tylko 250 batów plus 50 batów na piwku, czyli grosze, nie? Za godzinny masaż. A masaż z olejem jest masażem rozluźniającym. Po części z aromaterapią i rozluźnienie mięśni. Dobra, idę zwiedzać dalej Chiang Mai. To the other side, where many people learn to live with their handicaps while the others die, where motherfuckers had no money spot. To jest praktycznie centrum miasta, bo zaledwie tutaj uliczkę dalej jest jedna z głównych arterii, ale patrzcie jak tu jest zielono. Jedna taka obserwacja, jak byłem na Phuket, to chodząc po ulicy miało się wrażenie, że wszystko żyje, bo dużo było tych trzmieli, różnych chrząszczy i tak dalej, i żab kumkających i tam robiących przeróżne odgłosy. Tutaj, przynajmniej jak wczoraj, nie odczułem aż takiej fonosfery, powiedzmy, zwierzęcej. I nie wiem czemu. Moje oczekiwania były nawet, że przyjeżdżając tutaj na północ, gdzie jest bardziej, wydawało mi się, że bardziej porośnięty jest naturą region, że tych zwierzaków, czy tam różnych owadów będzie więcej. Na chwilę obecną nie zdążyłem tego zaobserwować. Jak widzicie, azjatyckie rusztowania są dalej tradycyjne, czyli zrobione z pałek bambusa. Takie alejki. W UK są podobne, ale troszkę inna fauna, inna flora, czyli troszkę inna roślinność. Ale klimat troszkę podobny. W niektórych przypadkach oczywiście. Również na spory plus w Chiang Mai w porównaniu do Phuket jest to, że tutaj przechodząc się ulicami
nie czuć zapachu ścieków. A uwierzcie mi, zapachy ścieków w Azji przy tej pogodzie bywają naprawdę nieprzyjemne. Lunch w lokalnej restauracji z szejkiem z watermelona, czyli z arbuza i z curry. Całość będzie mi kosztować 120 batów. Tajlandia pod tym względem jest ciągle destynacją wartą w konsideracji, tak powiedzieć. Tajlandia jest ciągle destynacją wartą uwzględnienia na podróże, bo można naprawdę budżetowo podróżować z jakością w porównaniu do krajów afrykańskich przykładowo, nie? Odwiedzanie atrakcji świątyń buddyjskich w Tajlandii jest darmowe. Dwie regulacje, żeby nie palić papierosów i nie pić alkoholu na posiadłość, jak również w niektórych przypadkach kobietom czy dziewczynom każą zakrywać dolną część ciała i ramiona. Gdyby ktoś się dziwił co do mego bagażu, że taki niewielki bagaż miałem, zaledwie 7 kg na 2 tygodnie, no to wpadłem sobie po prostu na genialny pomysł, że wezmę kilka podkoszulek, kilka par bielizny, kilka par spodenek, no i sobie część z nich będę po prostu prał codziennie. Także zaoszczędzę sobie na nadmiernym ciężarze w bagażu. Także jak podróżujecie, to pamiętajcie, że jedną z alternatyw jest pranie ręczne po prostu. To wam zmniejszy ile potrzeby na ilość bagaży. Także zdecydowanie zmniejszy to wam bagaż i zagwarantuje tańsze podróżowanie bez konieczności wykupywania dodatkowych bagaży. Poza tym tutaj są wszędzie dostępne pralnie, także po kilku dniach możecie wszystko zanieść do pralni i macie wyprane i przygotowane, wyprasowane. Także jest to wspaniała alternatywa, jeżeli się chce podróżować wygodnie, komfortowo i lekko. The world is a ghetto.